Cześć, pokażę Ci dzisiaj totalnie najprostszy sposób na zainstalowanie Xpenology w wersji 7 na Proxmox. Musimy zacząć od utworzenia maszyny wirtualnej. Klikamy Utwórz VM. Warto zapamiętać ID maszyny, ponieważ będzie nam to później potrzebne. Nadajemy nazwę, niech będzie to Xpenology 7. Przechodzimy dalej. Kolejnym krokiem będzie zaznaczenie nie używaj nośnika. Resztę zostawiamy na default. Dalej zostawiamy tak jak jest. Klikamy dalej. Usuwamy dysk poprzez kliknięcie delete. Przechodzimy dalej. Zmieniamy ilość rdzeni na 2. Przechodzimy dalej. Zostawiamy 2 GB. Zmieniamy model karty sieciowej na intelowską. Możesz zostawić tak jak było. Przechodzimy dalej. Klikamy koniec. Teraz następnym krokiem będzie pobranie pliku tak zwanego bootloadera. Wchodzimy na stronę, którą podlinkuję w opisie. Przechodzimy tutaj do pobierania i wybieramy tą wersję. Ja nie będę jej pobierał, ponieważ już to zrobiłem wcześniej i szkoda czasu. Wracamy do Proxmoxa i w tym momencie klikamy tutaj Local, wybieramy obrazy ISO, prześlij, wyszukujemy pobrany plik, klikamy Otwórz i klikamy Prześlij. Ja nie będę oczywiście tego robił, bo już zrobiłem to wcześniej. Kolejnym krokiem będzie przejście do głównego katalogu Proxmox, odpalenie konsoli i wklejenie linijki, która przyniesie nam bootloader do głównego katalogu Proxmoxa. Ja już taką linijkę sobie przygotowałem wcześniej, załączę ją Wam w opisie. Warto zwrócić uwagę, żeby wpisać taki sam numer maszyny wirtualnej, który wyskoczył Ci na początku. U mnie, w moim przypadku było to 106. Kopiujemy linijkę, wklejamy ją tutaj, wklej, Enter. I dla maszyny wirtualnej 106 utworzył się właśnie bootloader. W tym momencie wracamy do swojego Xpenology. Tu dla mnie jest to maszyna numer 106 i klikamy sprzęt. Tutaj klikamy niewykorzystane miejsce dysk 0 dwukrotnie i zmieniamy SCSI na SATA. Klikamy dodaj. Kolejnym krokiem będzie ustawienie bootowania. Przechodzimy w opcje, klikamy tutaj kolejność uruchamiania, zaznaczamy SATA, czyli jest to ten wirtualny dysk, który utworzyliśmy z bootloaderem, natomiast odznaczamy te pozostałe. Można jeszcze to przenieść do góry, ale nie jest to obowiązkowe. Klikamy OK. W tym momencie przechodzimy tutaj do konsoli i możemy startować z naszą maszyną wirtualną. Wciskamy Enter, przechodzimy dalej, maszyna wirtualna się tutaj wgrywa. Chwilkę potrwa. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to totalnie najprostszy sposób, jaki udało mi się znaleźć w internecie. Działa bardzo dobrze. Pokażę Wam później jeszcze, jak zrobić aktualizację do najnowszej dostępnej wersji Xpenology 7.1, wersja 5. W tym momencie odpaliły nam się dwie konsole. Na dobrą sprawę możemy w tej konsoli pisać komendy, które zaraz będę wklejał. Oczywiście też podlinkuję je w opisie. Natomiast dla ułatwienia sprawy mi jest wygodniej, możesz pisać. Ja stosuję program do połączenia się z konsolą. Nazywa się on PuTTY. Bez problemu do ściągnięcia za darmo w internecie. Warto zapamiętać ten adres 192.168. To jest adres IP do naszego bootloadera. Ja sobie w tym momencie przechodzę tutaj do wpisywania tego adresu 192.168.1.98. Klikamy Open, akceptujemy i w tym momencie musimy się zalogować do tego okna. Mam tutaj ściągę przygotowaną. Loginem do zalogowania się będzie TC
TC, natomiast hasłem będzie duże P małpa SSW0RD. Jesteśmy zalogowani. W tym momencie warto zrobić aktualizację bootloadera poprzez skopiowanie tej linijki. Ctrl-C, wklejamy, Enter i zatwierdzamy Y. Kolejna rzecz to będzie zrobienie aktualizacji głębszej. Ctrl-C, wklejamy. Potwierdzamy jest Y i zaktualizowało nam się do naszej wersji. Dzisiaj będziemy wgrywać Synology DS918+. Jest to najbardziej kompatybilny system z większością sprzętów i polecam go zdecydowanie wgrywać. Można próbować z innymi, natomiast według mnie nie ma to zupełnie sensu. W tym momencie tą komendą będziemy generować numer seryjny naszego Xpenology. Enter, zatwierdzamy Y. Następnym krokiem będzie wgranie Xpenology. Kopiujemy tą linijkę, wklejamy i w tym momencie Xpenology w wersji 7.1.1 wgrywa nam się na zwirtualizowaną maszynę, symulując DS918+. Chwileczkę to potrwa. Ok, ja w tym momencie skopiuję sobie linijkę, która zrestartuje nam konsolę i maszynę wirtualną. Enter, zostaliśmy rozłączeni z programem PuTTY, jest to normalne i tak ma być. To już możemy zamknąć, bo nie będzie, chociaż nie, może się później jeszcze przyda. W tym momencie nasza maszyna wirtualna numer 106 Xpenology 7 jest, można powiedzieć, praktycznie gotowa. Klikamy w uruchom. Wybieramy tu ostatnią pozycję Tiny Core Friend i maszyna wirtualna nam startuje. Zapomniałem o jednej rzeczy. Wróćmy się tutaj do zakładki sprzęt. Klikamy tutaj dodaj i tworzymy dysk SATA. Wybieramy magazyn. 32 GB będzie zupełnie wystarczające i OK. Przechodzimy z powrotem do konsoli. Ja w tym momencie zatrzymam tą konsolę. Zatrzymaj i odpalę jeszcze raz, ponieważ dysk, który dodałem, nie wrzucił się jeszcze do systemu. Natomiast w tym momencie, jak kliknę Start, ten dysk już będzie widziany w systemie i będzie można na nim zainstalować Xpenology 7. Może w międzyczasie, jak ta maszyna będzie nam startowała, przechodzimy na stronę, którą również podlinkuję w opisie i wybieramy system dostępny na ten moment. Najnowszy to 7.1.1 i tutaj wersja 5, natomiast nie możemy jej pobrać, ponieważ jest to łatka do systemu update'ująca. Musimy wybrać tą pozycję 7.1.1 update 1, tu dokładnie to. Przechodzimy tutaj, odszukujemy sobie tutaj Synology 918+. Ja zrobię to w ten sposób. 918 jest. Synology 918. Clickpad. Musimy go kliknąć i musimy go pobrać. Przejdźmy do tyłu. Pobierzmy sobie zawczasu aktualizację 5. Również sobie tutaj szukamy 918+ i pobieramy ten pliczek. Wracamy z powrotem
do naszej maszyny wirtualnej. Odpaliła nam się taka konsolka i co ważne, musimy zapamiętać ten adres IP. To jest adres IP, po którym będziemy logować się do naszego Synology. Otwieramy nową zakładkę i wpisujemy tutaj 192.168.1.101. U Ciebie oczywiście będzie to inny adres. Wpisujemy dwukropek i 5000. Jest to port, na którym logujemy się do Synology. I jest. Pokazał nam się nasz DS918+. Pozostało teraz zainstalować system. Mam nadzieję, że się to uda bez większych problemów. Wyszukujemy plik PAT, który pobraliśmy wcześniej, czyli jest to ten update 1. Ja mam go tutaj, pobranego wcześniej i klikamy, to będzie dokładnie to. To był ten plik. Klikamy otwórz i klikamy następne. Jest informacja, że dyski zostaną usunięte, bla bla bla. Zaznaczamy kontynuuj, klikamy kontynuuj i teraz musimy odczekać niestety 10 minut. Taki urok instalacji DSM. No i dobra, możemy przechodzić dalej i uruchamiać system. Klikamy uruchom, nadajemy nazwę urządzenia XPN7, oczywiście możesz nadać jaką chcesz, konto administratora, niech będzie to Miron i tworzymy tutaj jakieś hasło. Klikamy next. Oczywiście pomyliłem się w haśle. Przechodzimy dalej. Bardzo ważne, zaznaczamy powiadamia mnie o dostępności aktualizacji, ponieważ aktualizacje mogą uszkodzić system, a tego byśmy oczywiście nie chcieli. Klikamy pomiń, wyślij. System mamy zainstalowany. W tym momencie utworzymy sobie pulę pamięci, uruchom, next. Zaznaczamy nasz wirtualny dysk, który utworzyliśmy. Jest to ten dysk, o którym zapomniałem i utworzyłem go na szybko po restarcie maszyny. Klikamy next, pomiń sprawdzanie dysku, max, next, następne i zastosuj i OK. Tworzy nam się teraz partycja z danymi systemowymi oraz taka, na której będziemy mogli utworzyć i udostępniać katalogi. To sobie pozwolę zamknąć. OK. Tutaj zamykamy. Następną rzeczą, którą wypadałoby zrobić, to aktualizacja systemu do najnowszej wersji. Wchodzimy tutaj do panelu sterowania, aktualizacja i przywracanie. I teraz warto zwrócić uwagę, jest to update 1. Najnowszy na ten moment, kiedy nagrywam film, jest to wersja 5 i proponuję właśnie taką wgrać. Klikamy ręczna, aktualizacja DSM, przeglądaj i wrzucamy ten plik, który pobraliśmy jako drugi. Nazywa się on Synology Apollo Lake 918 plus PAT. Należy zwrócić uwagę, to jest ten mniejszy plik. Ten był tu zdecydowanie większy. I klikamy otwórz. I ciśniemy dalej OK. Przechodzimy dalej poprzez kliknięcie tak. I musimy odczekać kolejne turbo długie 10 minut. Ja oczywiście postaram się to w filmie przyspieszyć, ale nie wiem, czy moje umiejętności mi na to pozwolą. No i OK. W tym momencie możemy się zalogować z powrotem do naszego Xpenology. Next. Klikamy pozostań zalogowany. No i jest. Mamy w tym momencie wgranego Xpenology w wersji 7.
z najnowszą aktualizacją. Update 5. I teraz możemy się już bawić, klikać sobie przez funkcje i poznawać system. To by było na tyle z mojego przydługiego filmiku. Tak jak mówiłem, według mnie jest to najprostsza i najlepsza sposoba, żeby zainstalować na Proxmoxie Xpenology 7. Powodzenia, cześć!